Jesteśmy na skupie złomu. Czego pan szuka? To jest łopata piaskarska. Albo, proszę pana, grubego szukam, kawałek grubej stali. Gwintownica, gwintownica. No 50 kg, no swoje trochę waży, no. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. No dzisiaj jedziemy na zlomowisko. Muszę tam poszukać materiału, który jest mi niezbędny, żebym mógł pracować w warsztacie, w kuźni. Potrzebuję różnych tam kawałków stali, cieńszej, grubszej, w zależności od tego, co tam mam robić. No i ja po prostu na zlomowiska zaglądam od czasu do czasu, bo żeby coś zrobić, to nie potrzeba kupować sztangi materiału, gdzie potrzebny jest na przykład kawałek tam metr, bo w takiej ilości sprzedający się, co handlują stalą, to nawet się nie bawią, tylko sprzedają elementy po 6 metrów, jak to mówią, całe sztangi. No i o to się właśnie rozchodzi, że jak potrzebna jest nieduża ilość, to się szuka tego na zlomowisku. W zależności, czy to ma być blacha tam, 6, 8, raczej w cienkich blachach to raczej nic nie robię, raczej jak robię, to robię coś w grubszych. No, dużo rzeczy tu jest kupionych na zlomowisku. Na przykład ta płyta, ta blacha, na której jest mocowany silnik, to też jest kupiona na zlomowisku. To jest blacha o grubości 11 mm. No i jak widać nieskorodowana, była w dobrym stanie, no po prostu. O, ten pręt zbrojeniowy tutaj gięty. Takie były, można z niego coś zrobić, coś odkuć. No po prostu takie były kawałki gięte z obu stron. Tu jest też 22, 25, tu jest na przykład 16 pręt zbrojeniowy. No tu mam masę tego różnego tam. Resor się kupywało, pióra, z których robiło się różne rzeczy, tam płozy do pługów, ścinacze. Nawet jak się trafił resor szerszy, to szło do zachodniego pługa zrobić pierś, dłuta do pługów. No to gilotynę to też ściągnąłem ze zlomowiska, ona działa, tylko że musiałem dorobić do niej dorobić nóż, bo ona nie miała noża do cięcia blachy, tylko miała tutaj tą matrycę i ten przyrząd, na którym się ucinało pręt kwadrat i okrągły pręt. Ona bodajże cięła do 18 mm, a nawet jak się dobrze przyłożyło, to można było uciąć pręt 20. Na zimno oczywiście. Tutaj właśnie dorobiłem ten nóż do cięcia blachy, który tam jest, działa. I to działa, ale to jest bardzo silna gilotyna, można na niej blachę na krótszych odcinkach można ciąć do 5 mm. To wszystko jest sprawne. No cóż, no jest tu tego, po prostu jest tu tego materiału różnego, no. Już pokazywałem. No. Ten ścisk jest zrobiony z resora, który też był kupiony na zlomowisku. Cały jest z resora zrobiony. No. Działa. Także, no nawet kułem klin, to też był materiał ze zlomowiska stal. Tu jest akurat wałek stalowy o grubości 58 mm. No, przecinak też resor ze zlomowiska. Gruby resor 18 mm pióro. Jest tu tego różności i ta maszyna też pochodzi ze zlomowiska. Szlifierka, tylko że była niekompletna, musiałem skompletować. Nie miało uchwytów na kamienie, tylko na szczotki. Oczywiście odzyskałem ją ze zlomowiska, uruchomiłem. No i maszyna jest sprawna.
Dużo rzeczy tu jest po prostu. Bo szkoda, żeby taki materiał na przykład, no tu jest ścinek blachy. Tu jest blacha 8. Przecież z tego można coś zrobić, prawda? To też podniesione jest na złomowisku. No i jedziemy. Jedziemy na złomowisko. Rękawice i suwmiarka nieodzowne, żeby zmierzyć grubość materiału. A długość to się określa na oko, albo ile do samochodów wejdzie, znając swój bagażnik. No jedziemy. Jesteśmy na skupie złomu. Właśnie tutaj przyjeżdżam nieraz. Szukam sobie materiału, który jest mi potrzebny w kuźni. No i może dzisiaj też coś tu znajdę. Akurat potrzebny mi jest kawałek stali, dość grubej. I być może uda się znaleźć. No i kupimy i pojedziemy. Długo szukam ścinka blachy 6. Albo proszę pana grubego, szukam kawałek grubej stali 40x40, ewentualnie może być 45x40. No tu akurat w kontenerze nic nie ma, no tu są po prostu, jak widać, wanny, tam bramy, piec CO, no to jest po prostu złom. O, tutaj złom blach, tutaj też nic tu nie ma ciekawego. Tu są cienkie blachy. Nic tu ciekawego nie ma. O. Ta piaskarka to jest nie najgorsza. To jest łopata piaskarka. Że ona jest brudna, ale jest nie najgorsza. Jest w dobrym stanie dość. Akurat ciekawą rzecz powiem, bo dziś piaskarkę nieoprawną to ciężko kupić. Przeważnie są osadzone i to na krótkie trzonki. Tą piaskarkę to wezmę. To się ten kawałek drewka wybije i ją się osadzi na długi trzonek. Jeszcze ona może służyć po prostu. Groszowa sprawa. No cóż tu jest. Gwintownica, których się dziś już mało używa. Z tępymi. Gwintownica. Przymierzę się. Co to jest? 50 kilo. Wyżej, może podrzucić i zarzucić. No 50 kilo, no swoje trochę waży, no. No tylko 50. Niezła sztuka. Dobra, oj kurde, no znalazłem dobrą łopatę, piaskarkę, osadzić, jeszcze będzie służyć. Ale tego materiału, którego szukałem, to nie ma. Po prostu trzeba będzie poszukać, wiadomo, że tu jest rotacja, bo tu ludzie przywożą, sprzedają. No i jest ładowane na kontenery, ale od czasu do czasu można sobie coś wybrać. Dobra, jedziemy. Cześć panie. Dzięki, do widzenia. Kurde.
Lecimy, bo spóźnieni jesteśmy. Cholera, będzie awantura. No co, znalazłem kiedyś lewar. Tam chyba 7-tonowy. Ten materiał, którego ja szukam, nie udało mi się go dziś znaleźć, bo szukam stali 40x40 kwadrat, stal kwadrat. Ale chodzi o to, że po prostu albo jeszcze lepsze było 45x40, ale no, nie było czegoś takiego. Szukam w ogóle też ścinów, blachy, 6, 8. Znalazłem dzisiaj tylko dobrą łopatę, piaskarkę, bo jest dobra, nieskorodowana. Pręta szukam 8 też, tylko taki głupi kawałek, no to kawałek płaskownika, który będzie dla mnie potrzebny, bodajże 25 na 8 albo na 10, na 10. No i te zawiasy. Te zawiasy można odzyskać. Są nieskorodowane. Można powiedzieć jeszcze, mogą się gdzieś przydać. Nawet przy przyczepie do wożenia bydła na boczne borty można z tego zrobić. Tu są gotowe, a tu można przygiąć. Uciąć i przygiąć. Dobra, to wszystko. Niewiele. Niewiele. Jest tu tego, ale to wszystko jest potrzebne. Dobra. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Balewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.